Będąc studentką filologii francuskiej, postanowiłam nie stracić kontaktu z językiem także w trakcie wakacji. Po dosyć krótkich poszukiwaniach jakiegoś w miarę ciekawego serialu, postanowiłam, że obejrzę Le Revenant. Jako że początkowe odcinki okazały się naprawdę wciągające, a jednocześnie trochę straszne, namówiłam też mojego narzeczonego, aby obejrzał go ze mną. Le Revenant to francuski serial z 2012 roku, oparty na filmie z 2004 roku o tym samym tytule, również produkcji francuskiej. Opowiada historię francuskiego miasteczka w Alpach nad sztucznym zalewem, którego zmarli w różnych okolicznościach mieszkańcy zaczęli nagle powracać. Nie zdają sobie sprawy z własnej śmierci, pamiętają tylko ostatnie chwile przed utratą przytomności. Okres, który dla ich bliskich mógł oznaczać 4, 10, a nawet 50 lat po ich śmierci, dla nich wydawał się tylko snem, z którego nic nie pamiętają. Członkowie rodzin muszą pogodzić się z tym nagłym powrotem zmarłych, choć nie wiedzą, czy będzie on trwały i czy ich najbliżsi znów nie odejdą. Tymczasem w miasteczku mają miejsce tajemnicze zabójstwa, a poziom wody w zalewie znacznie opada. Miasto pogrąża się w kryzysie, prąd przestaje nagle działać, wszystko dookoła pustoszeje. Słowo revenant pochodzi od łacińskiego wyrazu reveniens i oznacza powracającego. Rewenanci występują w wielu legendach oraz podaniach Europy Zachodniej, szczególnie celtyckich oraz irlandzkich. Rewenanci z legend dzielą wiele cech wspólnych ze współczesnymi zombie oraz wampirami. Produkcją serialu zajęła się francuska stacja Canal+. Pierwszy sezon liczy 8 odcinków, każdy z nich poświęcony jest innemu bohaterowi, jednak wszystkie łączy główna oś fabularna. Ostatni epizod odbiega klimatem od reszty serialu, a do tego pozostawia wiele otwartych wątków. Wygląda to tak, jakby stacja napisała zamkniętą całość, a potem zaskoczona pozytywnym odzewem zmieniła na szybko ostatni odcinek, aby pociągnąć dalej historię. Świadczy o tym też ankieta na francuskiej stronie serialu, gdzie można wpisać swoje przypuszczenia co do dalszego ciągu. Czyżby twórcy nie wiedzieli, co ma się stać w drugim sezonie? Czy tajemnicze wydarzenia z serialu pisane były tak samo jak scenariusz serii Lost, tak aby zdziwić i zszokować, a nie opowiedzieć zwartą historię? Miejmy nadzieję, że nie. W atmosferze serialu można wyczuć, iż twórcy inspirowali się świetnym Twin Peaks, także jeśli chodzi o niezwykłą ścieżkę dźwiękową, interesującą i niepokojącą zarazem, skomponowaną przez szkocki zespół Magway, tworzący w stylu post-rock. Le Revenant warto także obejrzeć, jeśli chcemy poobcować z językiem francuskim. Słownictwo nie jest nadmiernie skomplikowane i nie powinno sprawiać zbyt wielu problemów osobom na poziomie średnio zaawansowanym. Aktorzy w znacznej mierze mają świetną dykcję i mówią wyraźnie, a w razie ewentualnych kłopotów możemy posłużyć się napisami. Za pierwszy sezon możemy postawić Francuzom ocenę 8 na 10. Głównie za bardzo dobre, przekonujące aktorstwo, klimatyczną muzykę oraz naprawdę świetne ujęcia. Le Revenant polecamy głównie osobom, które lubią seriale o tematyce fantastycznej z lekkim dreszczykiem oraz genialnie budowaną atmosferą.